Hello there, z tej strony LEGO Hero Polska. Na dzisiaj mam dla was trochę inny film niż zwykle. Pojawiły się legitne zdjęcia dwóch ciekawych zestawów z serii LEGO Star Wars. Zapraszam was do oglądania. No dobra, ale zanim ktoś zapyta, skąd wiem, że są one legitne, a stąd, że oferta z jednym z tych zestawów pojawiła się na meksykańskim Amazonie. Zaczniemy od zestawu LEGO Star Wars 75379 R2-D2. Będzie zawierał dwie minifigurki oraz 1050 elementów. Kosztować ma katalogowo około 480 zł. Patrząc na pudełko oraz na sam model, nie będzie on na pewno tak duży jak jego poprzednie wersje. Ale wiadomo, że od konstrukcji o wiele ciekawszą rzeczą są tutaj minifigurki. No albo nie oszukujmy się, jedna z minifigurek. Dostajemy klasycznego R2-D2, ale to raczej nikogo za bardzo nie interesuje. Prawdopodobnie będzie miał on również nadruki na plecach, ale to już nie jest żadna nowość. I stoi on na podstawce typowej dla zestawów, może nie UCS-owych, ale takich, które wystawia się na półkę, którymi się nie bawi. Ale o wiele ciekawszą minifigurką jest Darth Malak, uczeń Dartha Revana z epoki Old Republic. A skąd on się wziął w zestawie z R2-D2? A jest to minifigurka na 25-lecie LEGO Star Wars. Co do minifigurki, mam bardzo mieszane odczucia. Z jednej strony tors oraz nóżki wypadają mocno średnio, w sensie nie ma tutaj za dużo fajnych szczegółów, po prostu są one takie łyse. Za to zdecydowanie na plus zasługuje nadruk główki, ponieważ uważam, że jest bardzo dobrze zrobiony i fajnie odzorowany. No i przede wszystkim największą uwagę oczywiście zwraca tutaj maska. Ona też jest całkiem dobrze zrobiona i z tego co mi się wydaje jest specjalnym moldem pod tą minifigurkę. No i warto też wspomnieć o pelerynce. Jest to ten cieńszy ich rodzaj, takie jakie mieli na przykład Mandalorianie z Battle Packa. Czekając na ten zestaw, bałem się, że sam model będzie większy, no i wiązałoby się to oczywiście z większą ceną katalogową. Na szczęście jest on całkiem mały, więc nie będzie trzeba aż tak dużo płacić za Dartha Malaka. Jeśli chodzi o samą konstrukcję, to uważam, że jest ona po prostu w porządku. W sensie nie ma tu nic, co by było jakieś szałowe, niesamowite, ale z drugiej strony nie ma też tutaj czegoś, do czego mógłbym się przyczepić. I jeśli rzeczywiście, tak jak ludzie mówią, będzie ona podobna rozmiarowo do BD-1, to może nawet sobie zostawię go na półce. I warto jeszcze wspomnieć, że do minifigurki dostajemy podstawkę, a na podstawce mamy płytkę z nadrukiem symbolu 25-lecia LEGO Star Wars. Co ciekawe, właśnie w tym znaczku jest R2-D2, więc może dlatego dostajemy ten zestaw, może to jest jakoś powiązane. W komputerze nie ma planów Gwiazdy Śmierci. Gdzie są wszystkie dane, które przechwyciliście? I co zrobiliście z tymi planami? Nie przechwyciliśmy żadnych danych. To statek konsularny. Następny zestaw jest już o wiele ciekawszy. Konkretnie będzie to abordaż na Tantive 4 pod numerem katalogowym 75387. Zestaw ma kosztować niecałe 260 zł oraz zawierać aż 7 minifigurek. Poza tym jeszcze konstrukcję składającą się z 502 elementów. Zestaw nawiązuje do kultowej sceny, która tak naprawdę pojawiła się w dwóch filmach, w Nowej Nadziei i w Łotrze 1. Mamy tam oczywiście całkiem fajnie odwzorowany korytarz samego statku Tantive 4. Wcześniej pojawiały się informacje, że kilka takich korytarzy będzie można ze sobą połączyć, no i rzeczywiście, tak teraz patrząc na te zestawy, chyba będzie to możliwe, ponieważ na zakończeniu mamy dziurki, czyli klasycznymi pinami z Technicsa można byłoby to sobie łatwo połączyć. Tak jak w przypadku poprzedniego zestawu, tutaj o wiele ciekawszą rzeczą są minifigurki. Oczywiście najmniejsze wrażenie robi Darth Vader, w sensie jest to fajna minifigurka, ale po prostu pojawiła się w wielu zestawach w tej konkretnej wersji. No chyba, że tutaj LEGO jeszcze zmieni nam jakiś szczegół, na przykład na torsie, nóżkach albo da mu inną twarz, ale na razie nic na to się nie zanosi. Kolejne też nie jakoś strasznie ciekawe minifigurki to szturmowcy. Co prawda pojawili się w jednym zestawie, czyli w mechu i tutaj prawdopodobnie będą mieli inne twarze, no ale te figurki mieliśmy też w gazetce, no i wiadomo, to są po prostu klasyczni szturmowcy.
Jest już trochę lepiej, jak przejdziemy na jasną stronę mocy, ponieważ dostajemy tam kapitana Antilesa. Bardzo fajnie, że znowu ta postać pojawia się w LEGO. Mam nadzieję, że to będzie trochę inna wersja od jej poprzedników, nawet może trochę lepsza. Jest to fajna okazja dla wielu ludzi, w tym mnie, żeby zdobyć tą minifigurkę, ponieważ poprzednie wersje były naprawdę ciężkie do zdobycia i drogie. Oczywiście kapitan musi mieć kim dowodzić, więc poza nim dostajemy dwóch zwykłych Rebel Fleet Trooperów. Ja zawsze chciałem mieć w kolekcji kilka nowszych wersji tej minifigurki, więc cieszę się, że pojawił się w tym zestawie i mam nadzieję, że uda mi się kupić ich jeszcze trochę więcej. No i chyba to, co interesuje większość z Was najbardziej, czyli kolejna minifigurka na 25-lecie LEGO Star Wars. ARC Trooper CT5555 Fives. Minifigurka, wiadomo, tak jak klony od LEGO od jakiegoś czasu, dostaje niestety nadrukowaną kamę. Poza tym całkiem fajnie zrobioną, nadrukowaną zbroję ARC Troopera na torsie, pas z amunicją. Na uwagę zasługują też nadrukowane rączki, co prawda one są tam zaprojektowane bardzo podobnie jak te od Boby Fetta z mecha, ale nie czepiajmy się, fajnie i tak, że dostaje tutaj taki szczegół. Poza tym warto zauważyć, że mamy nowy element padronu. Z tego co mi się wydaje, będzie on z jakiegoś materiału i myślę, że całkiem fajnie się prezentuje, nawet nie wiem czy nie lepiej niż poprzednie padrony od LEGO. Kolejnym fajnym elementem tej minifigurki jest nadrukowana twarz i uważam, że ona jest też dobrze odwzorowana i fajnie się prezentuje. Wiadomo, że jest zrobiona w tym nowszym stylu główek klonów. Oj, największym minusem uważam, że jest hełm tej minifigurki. Niestety LEGO często robi w nadrukach takie niedociągnięcia, że one w miejscu, w którym powinny się łączyć, się nie łączą, no bo taki druk, taka jakość. No i niestety tak było też w tym wypadku. Te nadruki na jego hełmie są po prostu niedociągnięte. Ten oto niebieski wąż z księżyca Rishi powinien stanowić tak jakby jeden cały niebieski kawałek, no a z LEGO to są tak jakby 3 elementy, nie, tak naprawdę 5 elementów, z czego powinien być zrobiony jeden. Fives tak samo jak Malak dostaje podstawkę na 25-lecie LEGO Star Wars i tutaj mamy jeszcze dopięty jeden klocek, więc można się domyślić, że te figurki, te podstawki będzie można ze sobą połączyć. Podsumowując, z jednej strony fajnie, że LEGO robi nam zestawy na 25-lecie, no bo wiadomo, dostaniemy kilka nowych fajnych, ekskluzywnych minifigurek. Z drugiej strony jednak jest to trochę bez sensu, ponieważ dostajemy do zestawów minifigurki, które zupełnie tam nie pasują. O ile na 20-lecie uważam, że miało to sens, ponieważ tamte były odwzorowaniem klasycznych wersji minifigurek, były to tak jakby te same minifigurki, tylko odnowione i ze specjalnym nadrukiem na plecach. No a tutaj mamy zwykłą, nowoczesną minifigurkę, która jest po prostu postawiona na podstawce i dołączona do zestawu. Mimo wszystko jednak i tak czekam na te zestawy i raczej obydwa z nich kupię. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co wy uważacie o obydwu tych zestawach, czy planujecie kupować obydwa, czy może tylko jeden z nich, a może w ogóle. Ja się już z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i na razie. Lecimy z misją dyplomatyczną! Skoro to jest statek konsularny, to gdzie jest ambasador?